Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś wracamy do tematu CPK i sporów między obozem prezydenckim a rządem, między zwolennikami a krytykami jeszcze szybszych kolei wielkich prędkości. Które z tych rozwiązań ma sens? Za chwilę o tym porozmawiam z przedstawicielem jednej ze stron. Pozdrawiam wszystkich patronów. Namawiam do wspierania Układu Otwartego. To bardzo ważne, bo konkurencja jest ogromna i coraz trudniej utrzymać ten program, ale dajemy radę, także dzięki wam. Tyle zapowiedzi, łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. A gość Vancouver, Maciej Wilk, szef ruchu Tak dla CPK. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, Igorze, dzień dobry Państwu. Na Twitterze zauważyłem, czy na Xie, zacząłeś używać języka, rozumiem, takich zwrotów, które używają osoby, które są pewnie po drugiej stronie niż ty, chociaż nigdy nie pytałem cię, na kogo głosowałeś. Przecież o neo-CPK. Mamy neosędziów, mamy neo-CPK, w polskiej polityce neo się zadomowiło, a poważniej mówiąc, na ile zróbmy taki wstęp, bo nie każdy śledzi wszystkie detale tego, co się dzieją, na ile ten projekt, który jednak się toczy i różni się od projektu pierwotnego i gdzie ty widzisz dobre tego strony, a gdzie niedobre? Na wstępie wyjaśnię, że oczywiście używanie stwierdzenia neo-CPK to jest trochę taki, powiedziałbym, żartobliwy zwrot w mojej stronie, ale jednocześnie też użyteczny do tego, żeby rozdzielić w jakiś sposób ten projekt pierwotny, tradycyjny, jak to pan prezydent Nawrocki ostatnio zaczął mawiać, a ten właśnie nowy, nazwijmy to urealniony przez obecną ekipę rządzącą. I jeżeli mielibyśmy tak podsumować, w czym te dwa projekty się różnią, to pod kątem lotniskowym na szczęście one są w zasadzie takie same. Z grubsza nic się nie zmieniło w lotnisku, tak jak lotnisko miało powstać w Baranowie, mieć pojemność 34 milionów pasażerów pierwotnie z opcją do rozbudowy do 40, 50, 60, to wszystko zostało bez żadnych zmian i całe szczęście. Większe zmiany zaczęły... To tak jest, podkreślmy to, bo to jest ważne, tak, że projekt, o który było wiele bojów, no bo tak naprawdę to była ta najważniejsza rzecz, o której zaczęło i z którym CPK jest kojarzony, chociaż to jest port komunikacyjny, a nie lotniczy, chociaż w latach 70., kiedy został wymyślony, to był centralny port lotniczy chyba, znaczy miał być wówczas, że ten projekt jest kontynuowany mniej więcej w takiej wersji, w jakiej został pierwotnie zaprojektowany. I czy twoim zdaniem, jeszcze zanim przejdziemy do tej drugiej części, która wywołuje kontrowersje, na ile on się toczy bez jakichś dramatycznych opóźnień, poza tym, które zostało spowodowane w ogóle wstrzymaniem projektu, no i wcześniejszymi opóźnieniami, bo opóźnienia zaczęły się za poprzedniego rządu też. Jasne. Ta łyżka dziegciu dotyczącego się projektu lotniskowego jest to, że harmonogram budowy portu lotniczego został przesunięty z roku 2028, który, zgadzam się z panem ministrem Laskiem, był pewnie nierealny od samego początku, ale nie został on przesunięty na rok 29, 30, 31, tylko od razu a priori de facto na rok 2032. I to jest martwiące, gdyż twierdzę, że gdybyśmy kontynuowali pracę z taką prędkością, jaką one były realizowane do końca 2023 roku, to pewnie moglibyśmy mieć otwarty port lotniczy gdzieś w roku 30, pod koniec 2030. Dziś tego już nie ma. Ten pociąg już odjechał, ten samolot już odleciał. Myślę, że teraz naprawdę należy trzymać kciuki za to, żeby ten port zbudował się do roku 2032.
Czy są jakieś wielkie powody do powątpiewania, to w tym momencie chyba jeszcze nie. Ale jest kilka ważnych cezur czasowych, których należy oczekiwać jeszcze w tym roku. Na przykład w tym roku, tej jesieni, ma zostać złożony wniosek o pozwolenie na budowę, na pierwszy etap lotniska, więc to nam bardzo wyraźnie wskaże, czy projekt idzie zgodnie z nowymi planami, czy też nie. Jeszcze w zakresie różnic stary a nowy projekt lotniskowy, to z bólem muszę powiedzieć, że o ile port lotniczy sam w sobie jest praktycznie taki sam, tak jednak dookoła lotniska urealnienie postąpiło bardzo daleko. I tak jak były przeznaczone kilkanaście miliardów w pierwotnym planie CPK na rozwój tak zwanego Airport City, Cargo City, czyli infrastruktury towarzyszącej lotnisku, hotele, hale magazynowe, centra wystawiennicze, wizytówka Polski przy największym lotnisku, jak również zaplecze przeładunkowo-magazynowe, żeby faktycznie stymulować ten przewóz ładunków, to wszystko zostało wycięte w pień. W aktualnym planie rządowym CPK na te cele nie ma przeznaczonych 90% wcześniej planowanych środków do roku 2032 i to mnie martwi, bo to dosłownie podróżujących, przylatujących do lotniska CPK będzie ich witać Baranowska Łąka zamiast miasta przyszłości. I to mnie martwi, ale cóż, tak to już jest. Na obronę tylko powiem może to, że zwykle takie wielkie projekty są opóźniane. To rzadko kiedy się zdarza, że nie wiem, projekt budowy wielkiego lotniska kończy się dokładnie wtedy, kiedy został zaplanowany pierwszego dnia, więc te 2 lata to też nie jest jakaś tragedia. A jeszcze miasto wokół można zbudować i miejmy nadzieję, że to się zdarzy. Więc projekt się toczy, to jest najważniejsza rzecz, bo był taki moment, kiedy mógł zostać zatrzymany kompletnie. Przejdźmy do tej drugiej rzeczy, do tej drugiej części kolejowej, która wywołuje tyle kontrowersji. Za czasów poprzedniej władzy marzono o tym i rozumiem, że taki jest duch tego ruchu, który ty powołałeś. Bądźmy prorozwojowi, róbmy Polskę nowoczesną. To teraz mam wrażenie, że obecny rząd przyjął tę narrację i mówi tak, róbmy największą, najszybszą sieć kolejową w Polsce. Europa będzie budować taką sieć, to my się po prostu wepnijmy do niej i bądźmy jej bardzo atrakcyjną częścią. Co w tym tak bardzo złego? Nic, absolutnie, tylko też nie stawiajmy posągów, prawda, wielkości tej czy innej władzy, tylko budujmy rozwiązania, które są adekwatne dla potrzeb Polski i jej ludności. Przejdę do tego za chwilkę w większych szczegółach, natomiast z takiego makroobrazka programu kolejowego, to zacząć należy od tego, że wcześniej w ramach projektu CPK planowanych było słynnych 10 szprych prowadzących nie tyle do lotniska, ile do okolic Warszawy i umożliwiających dojazd do CPK praktycznie z każdego zakątka Polski. Czyli 10 linii z różnych dużych polskich miast docierających do Baranowa. Tak, z tym, że to nie było tak naprawdę 10 linii, tylko jakby popatrzeć na mapę tych 10 szprych, to było raczej takie odcinki w większości wypadków, jakieś skróty, jakieś połączenia istniejącej już infrastruktury, więc to nie było całkowicie nowa sieć, tylko taka optymalizacja, która miała stworzyć wreszcie system transportu kolejowego w Polsce, który miałby sens, a nie byłby dziedzictwem zaborców, bo z tym w dalszym ciągu dzisiaj mamy przecież do czynienia. De facto z takich całkowicie nowych linii kolejowych to przede wszystkim była mowa na temat tej szybkiej kolei KDP z Warszawy do Poznania i Wrocławia przez Łódź, a także przedłużenia na północ centralnej magistrali kolejowej. Czyli ona w tym momencie kończy się tam przy Grodzisku, prowadząc dalej do Katowic i Krakowa. Natomiast plan od lat 70. już jest, żeby tą linię wydłużyć dalej na północ, stronę Gdańska przez Włocławek, przez okolice Bydgoszczy czy Grudziądz. I ze smutkiem stwierdzam, że z tych 2000 kilometrów torów kolejowych, nowych torów kolejowych, które były planowane w ramach projektu CPK,
Ostało się w tym momencie 480 km w perspektywie roku 2032. Nie ma w planie nie ma w planie rządowym żadnych nowych torów kolejowych poza tym odcinkiem KDP Y do Poznania i Wrocławia. Co więcej, nawet w perspektywie roku 2032 nie zaplanowano środków finansowych na jakiekolwiek prace studialne, analityczne, na przygotowanie decyzji środowiskowych pod te nowe odcinki. Więc to jest niestety bardzo, bardzo, bardzo martwiące. Ostał nam się ten KDP Y, czyli 480 km łączących Warszawę z Łodzią i z Poznaniem. I całe szczęście ten projekt powinien być realizowany już ponad 10 lat temu. Ja sam pracując w PWC, w firmie konsultingowej 15 lat temu, pracowałem na projekcie związanym z KDP-Y i on wtedy został w roku 2012 z niewiadomych tak naprawdę powodów ubity. To, że on teraz wreszcie ma powstać, to jest bardzo dobra wiadomość, szkoda, że tak późno. Tutaj oprócz odsunięcia terminów do roku 2032-2035, no największa oś sporu w tym momencie to jest kwestia prędkości pociągów. I pierwotny plan CPK planował, żeby jakby geometria tych nowych torów kolejowych umożliwiała podróżowanie z prędkością 350 km na godzinę, czyli żeby były dostatecznie łagodne łuki torów, żeby było jak najwięcej prostych odcinków. Natomiast funkcjonalnie ta kolej była planowana na 250 km na godzinę. I tutaj uzasadnienie jest z jednej strony ekonomiczne, a z drugiej społeczne. Ekonomiczne jest takie, że z prawa fizyki wynika, że z każdym kilometrem prędkości rośnie opór powietrza. No i z tej prostej zasady wynika fakt, że im pociąg jedzie szybciej, tym jest bardziej kosztowna ta podróż, tym większe koszty generuje. Dla porównania, pociąg jadący z prędkością 350 km na godzinę zużywa 70% więcej energii niż pociąg jadący 250 km na godzinę. Energia to jest koszt, który później trzeba odzwierciedlić w biletach. Ale to nie jest nie tylko to. Mówimy o wyższych kosztach zakupu taboru, no bo czym innym jest tabor na 350, czym innym na 250. Utrzymanie tego taboru jest droższe. Sama infrastruktura też się szybciej zużywa przy prędkości 350, więc to jest takie dokładanie kosztów, żeby pojechać najszybciej w Europie, a różnica przejazdu przy prędkości 250 km na godzinę i 350 km na godzinę między Poznaniem a Warszawą, przy tej samej liczbie zatrzymań po drodze, wynosi między 13 a 15 minut. Więc oś sporu dotyczy tego, czy naprawdę warto wydawać miliardy, i to grube miliardy złotych, żeby oszczędzić 13 minut, a jednocześnie według obecnego projektu rządowego te pociągi nie mają się zatrzymywać ani w Kaliszu, ani w Sieradzu, ani w żadnym innym mniejszej miejscowości. One mają przemykać przez te miejscowości po to tylko, żeby jak najbardziej skrócić czas przejazdu między Poznaniem a Warszawą. I już kończąc ten mój przydługi wywód, nasze stowarzyszenie, nasz ruch tak bardzo CPK się na to nie godzi, bo uważamy, że Polska to nie tylko Poznań, Wrocław czy Warszawa. Polska to też Sieradz, to Kępno, to Kalisz i cały szereg innych mniejszych miejscowości, które w tym momencie z tego większego projektu CPK jest włączone. Taki Kalisz na przykład, ostatnie zdanie, 400 000 mieszkańców aglomeracji kalisko-ostrowskiej. I w tymże Kaliszu planuje się teraz budować za 3 miliardy złotych specjalny bypass kolejowy po to tylko, żeby zaoszczędzić 3 minuty jazdy i żeby poznaniak śpieszący się do Warszawy nie musiał się zatrzymywać w jakimś tam Kaliszu. Nie ma na to zgody. No dobrze, to brzmi z jednej strony rozsądnie, ale z drugiej strony no jest tak, że na całym świecie buduje się coraz szybsze linie kolejowe, coraz szybsze połączenia. Polska nie jest jedynym krajem i nie jest jakimś niezwykle małym. No nie jesteśmy tak duzi jak Francja, no ale też nie jesteśmy jakimś malutkim państwem. No można mieć jedno i drugie, tak? No można łączyć te mniejsze miasta, które oczywiście że są tak samo ważne jak większe, innymi połączeniami. No możemy mieć koleje bardzo szybkie i szybkie. Dlaczego nie?
Bardzo często przywoływany jest przykład Francji oczywiście, że TGV No wiodące właśnie. w latach 70. z prędkością 300 km i więcej, tylko też zdajmy sobie sprawę. Osią kolei TGV we Francji to jest oczywiście linia północ-południe łącząca Paryż z Lyonem i Marsylią. To jest 700 kilometrów. I de facto z tym jednym Lyonem po drodze, a po drodze jest de facto kraj rolniczy, nie ma jakichś wielkich skupisk ludności podobnych do Paryża czy Lyonu po drodze. Więc na odcinku No ale 700 Sieradz kilometrów. to też nie jest Warszawa czy Poznań. Nie no, zgadza się, no ale tutaj znowu wraca argument, czy warto dla 15 minut poświęcać to, żeby taki właśnie Sieradz nie był wpięty w tą sieć kolejową, żeby nie miał możliwości dojechania do Warszawy w godzinę 20 pewnie, more or less, co by de facto oznaczało, że nawet co niektórzy mieszkańcy Sieradza mogliby dojeżdżać do Warszawy do pracy i wracać tego samego dnia, czy Kalisza do Poznania i z powrotem. To była taka realna możliwość, a decyzją, żeby te miasta omijać, żeby nie zatrzymywać się w nich celem zaoszczędzenia dosłownie kilku minut, no, wyłącza się te miasta, odbiera się im szanse rozwojowe, no, zabetonowuje się je w tym statusie, przepraszam, mieszkańców Kalisza i Sieradza pewnej prowincji. Zamiast je właśnie wynosić z tego prowincjonalnego statusu, no to je wdeptujemy jeszcze bardziej. I to jest smutne i bardzo martwiące. Ale wracając jeszcze do tego przykładu Francji. 700 kilometrów między Marsylią a Paryżem. Między Poznaniem i Wrocławiem a Warszawą jest 300. I ale dziś- nie ma się ale gdzie dziś- ten pociąg rozpędzić, żeby jechać dostatecznie długo z taką prędkością. Macie, ale dziś TGV we Francji jeździ nie tylko między Paryżem a Marsylią, tak? No jeździ, ta sieć jest dużo bardziej gęsta. Tak, ale nie wszędzie jeździ z 350 km na godzinę. A na przykład w Niemczech w ogóle pociągi nie jeżdżą z taką prędkością i sobie jeżdżą 200-250 km na godzinę. A dlaczego? A to dlatego, że właśnie jest dużo średniej wielkości miast w Niemczech, które też powinny być obsługiwane i wpięte w system transportowy. To właśnie dobrze pokazuje. System transportowy powinien być dostosowany do sieci osadniczych w danym kraju, do struktury społecznej, do potrzeb danego kraju, a nie żeby się ścigać, kto wybuduje szybszą kolej. No to nie o to chodzi. Na jakim etapie to jest? No bo rozumiem, bo są dwa też projekty ustaw, tak? Projekt rządowy i projekt prezydencki. Swoją drogą to ciekawe, że o tym, jak przebiega jakaś linia kolejowa, musi być zawarte w ustawie? Nie, no tutaj to ja muszę sprostować, bo ten projekt rządowy to on nie stanowi konkurencji dla projektu prezydenckiego. Projekt rządowy dotyczy pewnych ułatwień w procesie wywłaszczeń czy pozyskiwania terenu pod infrastrukturę. No właśnie. To może wyjaśnij to proszę, bo to nie dla wszystkich też jest, nie dla wszystkich to jest jasne. Więc to jest taka techniczny akt prawny, który ma ułatwić pozyskiwanie terenów pod tory kolejowe i jeszcze dokończenie wykupu gruntów pod lotnisko. On bodaj umożliwia wypłatę znacznej części zaliczki za ziemię, zanim jeszcze uprawomocni się decyzja o wywłaszczeniu. Więc to jest taka, powiedzmy, prospołeczny gest i świetnie, że go rząd To jest zaplanował. trochę tak, jak było, o ile niektórzy z Państwa może pamiętają w latach 90., kiedy mieliśmy straszne problemy z wybudowaniem autostrad, tak? Bo były problemy z własnością ziemi. To zdaje się już to chyba jeszcze nie w 90., tylko na początku 2000. Ustawowo rząd wprowadził tryb taki, że można wywłaszczać ludzi i jednocześnie zobowiązywał do poważnych rekompensat wobec tych ludzi. To rozumiem, Tak. że to pełni taką funkcję. No to pełni taką funkcję i jeszcze jakby przyspiesza ten proces przekazywania środków pieniężnych osobom, które są objęte właśnie tym wykupem ziemi, czy też w najgorszym wypadku wywłaszczeniem. I bardzo dobrze i świetnie, że to zostało przyjęte i myślę, że głosowanie posłów praktycznie jednogłośne, niezależne od opcji politycznej, wskazuje, że to jest projekt dobry, potrzebny i w ogóle nie ma z tym problemu. Projekt prezydencki jest czymś zupełnie innym. Ale pozwól, że cię jeszcze tu dopytam. Czy nie istnieje niebezpieczeństwo, że w ramach już widać rytualnych walk między rządem a prezydentem, prezydent będzie chciał zawetować tę ustawę po to, żeby gdzieś przycisnąć rząd w innej sprawie, w sprawie swojej ustawy? Czy tu jakby z powodów takich politycznych może nie dojść do niepotrzebnego pata?
Ja bym przestrzegał Pałac Prezydencki przed akurat tego typu pomysłami w odniesieniu do tej ustawy rządowej wspierającej proces budowy CPK, bo ewentualne weto w tym momencie posłużyłoby jako argument, że tak naprawdę Pałac Prezydencki w tym momencie spowalnia inwestycje CPK. No to myślę, że jest ostatnia rzecz, którą chciałby pan prezydent Nawrocki. Myślę, że jeżeli ma dochodzić do jakichś politycznych targów ustawa za ustawę, to będzie jeszcze dość innych kandydatów, żeby taki oręż z takiej ustawy uczynić. Ta ustawa, tak jak mówię, rządowa aktualizacja projektu ustawy CPK, to jest dobry, potrzebny w gruncie rzeczy mała korekta do programu i nie ma co do niej kontrowersji. Czyli ruch tak dla CPK namawia prezydenta, żeby podpisał tę ustawę. Tak jest. Natomiast ustawa prezydencka jest czymś zupełnie innym. Ustawa prezydencka jest pochodną naszej zeszłorocznej inicjatywy obywatelskiej, gdzie zebraliśmy 200 000 podpisów za kontynuacją budowy CPK w pełnym zakresie, zarówno lotniskowym, jak i kolejowym. Pan prezydent jeszcze w kampanii wyborczej obiecywał, że będzie to, że przywrócenie tego projektu obywatelskiego w postaci projektu prezydenckiego będzie jego pierwszą inicjatywą po objęciu władzy. I faktycznie należy to podkreślić. Pierwszego dnia po zaprzysiężeniu na rynku w Kaliszu odbyła się konferencja i spotkanie z mieszkańcami, podczas której pan prezydent skierował swój projekt prezydencki ustawy tak dla CPK do Sejmu. I ta ustawa, tak jak mówię, jest czymś zupełnie innym niż ten techniczny dokument obecnie przeprocesowany przez Sejm. Ustawa prezydencka obliguje rząd do tego, żeby projekt realizować, żeby nie znalazł się żaden argument za jakiś czas, że nie ma pieniędzy, czy zmieniła się koncepcja. To nakłada taki kaganiec na rząd, że należy ten projekt dowieść do końca w określonych terminach zgodnych z założeniami rządu. Rząd zobowiązał się, że dowiezie ten projekt do roku 2032 i ustawa prezydencka po prostu mówi, obiecaliście 32, to ma być 32. I nic ponadto. Ale co najważniejsze, ona właśnie mówi, że żeby nie zaprzestawać prac nad tymi innymi odcinkami kolejowymi, żeby tutaj zainwestować większe pieniądze, żeby w dalszym ciągu toczyły się prace nad tym przedłużeniem centralnej magistrali, nad odnogą przez Pisz, przez Łomżę, Ostrołękę do Pisza i Giżycka pod granicę z Okręgiem Królewieckim, odnoga do Rzeszowa, odnoga do Tarnowa, żeby tutaj się prace wytoczyły, bo nie mamy czasu, żeby kolejne lata marnować. I to jest zawarte w tym projekcie prezydenckim. No dobra, tylko to jest fajne. Ja też bym chciał, żebyśmy pokryli całą Polskę tak gęstą siecią, jak tylko możliwe, no ale są marzenia i jest realność, tak? Kiedy powstawał ten projekt, nie było wojny, nie wydawaliśmy tyle pieniędzy na zbrojenia, sytuacja budżetowa nie była tak zła, tak trudna i może, nie wiem, nie siedzę w tym, ale patrzę też na rozmaite projekty i myślę, że trzeba często je patrzeć realistycznie i tak je zakreślać, żeby można, to też chociażby dla polityków jest ważne, tak, żeby wyznaczyć jakiś cel, który realnie mogą osiągnąć i się z niego rozliczyć, powiedzieć, tak, zrobiliśmy to, nie? A napisać wielki projekt jest łatwo, natomiast jak nie ma środków, czy jest problem, to może lepiej go realistycznie rozłożyć na jakieś etapy. 100% zgoda. Masz absolutną rację, tylko właśnie problem polega na tym, że w tym momencie do roku 2032, jak powiadam, nie planuje się nawet zacząć przygotowań do żadnych innych odcinków kolejowych, na przykład do owej centralnej magistrali kolejowej. Nie będzie do 2032 nawet postępowania środowiskowego w tym temacie, więc jak to postępowanie środowiskowe, które nie kosztuje 100 miliardów złotych, tylko raczej miliony, nie rozpocznie się do roku 2032, to budowa się nie zacznie do roku 35, a do Gdańska centralną magistralą nie pojedziemy do końca lat 30. I o to w tym chodzi, żeby nie grzebać tych innych projektów, żeby one dalej się toczyły, żeby toczyły się nad nimi prace przygotowawcze, środowiskowe, tak, żeby w latach 30. można było faktycznie tą drugą fazę
przeprowadzić. Wspominasz o wojnie, która się w międzyczasie rozpoczęła. Ja bym delikatnie chciał zauważyć, że tym bardziej powinniśmy planować linię kolejową pod Giżycko, pod granicę z Okręgiem Królewieckim, czy do Rzeszowa szybką kolej, żeby można było ludzi i sprzęt przerzucać w razie czego, a nie zanichiwać tego kompletnie, więc tym bardziej niektóre nasze priorytety powinny się zmienić w świetle tych wydarzeń nieszczęsnych, które miały i mają miejsce w dalszym ciągu. No, to zawsze to, że w tej chwili nie ma tego w projekcie, to nie znaczy, że tego nie będzie można dołożyć za pół roku, czy za rok, czy za półtora i te prace rozpocząć, więc oczywiście warto o tym mówić. Jeszcze ostatnim elementem ustawy prezydenckiej jest faktycznie to, że w ustawie prezydenckiej jasno jest wskazane, że ta sieć KDP powinna również obsługiwać potrzeby Polski tej pomiędzy Poznaniem i Warszawą, że prędkość pociągów powinna być dostosowana do realnych potrzeb Polski. Chyba jest nawet wskazane wprost 250 km na godzinę. No i tu wracamy do tej głównej osi sporu, która teraz rozpala wszystkich, 250 czy 350. No pan prezydent tutaj się zdecydowanie opowiada po stronie 250. I gorzej, jeszcze nie powiedzieliśmy o jednej kwestii. No dlaczego też to 250? To nie tylko jest kwestia tego, że to jest taniej i wydajniej i umożliwia też obsługę tych mniejszych ośrodków, ale możemy z 1000% pewnością powiedzieć, że jak kupimy kolej na 350 km na godzinę, to wszystkie te pociągi zostaną kupione od zagranicznych dostawców. A jeden taki pociąg kosztuje jakieś 35 milionów euro, więc mówimy o miliardach, które trzeba będzie na ten tabor wydać. Polscy producenci, tacy jak PESA i Newag, ich prezesi jasno deklarowali nawet w prasie, że w perspektywie do roku 2030-2032 byliby w stanie sami wyprodukować tabor na 250 km na godzinę. Więc to jest tutaj kolejna oś sporu, no, że jeżeli możemy, realizując taki ogromny cywilizacyjny projekt jak CPK, jednocześnie dosypać forsy do ważnych gałęzi przemysłu i pozwolić polskim producentom wspiąć się na kolejny poziom rozwoju, no to jest unikalna szansa, której nie można zaprzepaścić. A niestety tutaj niektórzy wiceministrowie po prostu w zaparte, żeby koniecznie była kolej jak najszybsza, która tych polskich producentów eliminuje. No i to jest ponownie taka krótkowzroczność, co najmniej, która nas bardzo dziwi, a jeszcze bardziej mnie dziwi, że PKP Intercity ostatnio ogłosiła, że przyspiesza przetarg na te szybkie pociągi. Przetarg, który mógłby spokojnie jeszcze poczekać ze 2 lata, ale PKP Intercity przyspiesza go, żeby go już teraz robić. Martwię się, że to jest trochę taka polityka faktów dokonanych. I będziemy bacznie się przyjmować, jak to postępowanie będzie szło, natomiast możemy mieć pewność, że jeżeli jakby będziemy robić przetarg na 350, no to będziemy wybierać między Siemensem a Alstomem, a nie między PESą i Newagiem. Ale PESA, zdaje się, gdzieś czytałem, deklarowała to, że jest gotowa również podjąć, jakby spróbować produkować sprzęt, który mógłby jechać z prędkością 350 km na godzinę. W konsorcjum z zagranicznym dostawcą. No i świetnie, że w dalszym ciągu się coś takiego dzieje i że no, nie odpuszczają polscy producenci. No ale ja to bym wolał mieć mimo wszystko 15 minut dłuższą podróż z Poznania do Warszawy, ale jednak z wykorzystaniem technologii rozwiniętych w całości w Polsce, niż w konsorcjum, a też te konsorcja mogą być równie dobrze 20 do 80 na rzecz podmiotów zagranicznych, no bo w sumie dlaczego miałoby być inaczej? No, nikomu nie będzie zależeć, żeby tą technologię do Polski transferować. No pytanie, a ja teraz będę starał się jakby szukać argumentów, staram się cały czas szukać argumentów na drugą stronę, żeby ta rozmowa miała sens. No dlaczego mamy nie doprowadzać do tego, żeby polskie firmy właśnie wchodziły w konsorcja z międzynarodowymi firmami, żeby rozbudowywały swoje możliwości? No bo jak się nauczą z Talgo, tak, bo to ta hiszpańska firma Talgo mogłaby z nimi to robić, nauczą się produkować koleje, sprzęt, który może jechać bardzo szybko, no to również potem będzie mogła go produkować dalej i sprzedawać poza Polskę i jakby rozbudować swoje kompetencje. To trochę jest takie
Czy lepsze, czy święta Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy są lepsze? No jedno i drugie rozwiązanie ma swoje zalety. Zgadza się. Oczywiście, że tak. Natomiast ponownie, no im jest bardziej ta kolej jakby szybka, technologicznie zaawansowana, tym też ten rynek jest węższy w ujęciu globalnym. No więcej pociągów się sprzedaje na prędkość 250 niż na 350, więc myślmy o tym też z tej perspektywy. A w ogóle kolejną ciekawostką jest to, że Talgo niedawno było na sprzedaż, czy może nadal jest na sprzedaż i nawet PESA w pewnym momencie przebąkiwała, żeby ją kupić. I co? Tak. Nie znalazło się polityczne zrozumienie, żeby taką transakcję wspomóc. No i tu znakomity przykład, jak po prostu się nawet nie schylamy po okazje, które leżą i czekają, żeby je podnieść. No to wydaje się mogłaby być ciekawa opcja dla PFR-u, tak? Który mógłby wejść i wspomóc takie konsorcjum. No, nie znam szczegółów, więc trudno powiedzieć. Swoją drogą, proszę Państwa, mam taką refleksję. Jak cudownych czasów dożyliśmy, że w Polsce wielki spór polityczny toczy się o to, czy budować kolej super szybką, czy bardzo szybką. Nie? Że już weszliśmy na taki poziom rozwoju, że tu się dzielimy i tutaj mówimy, wolę mówimy o neo-CPK niż neo-sędziach, bo przepraszam bardzo, jestem trochę przeziębiony, ale ciągle robię program dla Państwa. To jest też dobry znak, no, że się spieramy o tak poważne rzeczy i różne rozwiązania, z których każdy ma jakąś swoją zaletę. A tam jest jeszcze jeden wątek, o ile pamiętam, sporu między dwoma projektami, jakbyś mógł wyjaśnić, dotyczący i kapitału, z którego ten projekt ma być realizowany, oraz własności oraz tego układu zarządczego w spółkach, które mają być to realizowane. Czy możesz jakby wyjaśnić, o co tu chodzi? Jak Państwo pewnie pamiętają, w 2023 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy CPK a konsorcjum dwóch zagranicznych funduszy infrastrukturalnych, Vinci i IFM. I fundusze te miały zainwestować 8 miliardów złotych w lotnisko CPK i objąć w spółce CPK Lotnisko 49% udziału, czyli mniejszościowy pakiet. Tutaj podkreślam to w spółce CPK Lotnisko, ponieważ bardzo często krąży dezinformacja, że za 8 miliardów złotych te podmioty te miały objąć własność w projekcie o wartości 150. No nie jest tak, gdyż mówimy tylko o tym komponencie lotniskowym. Decyzją obecnego rządu ten udział inwestorów zagranicznych został wyeliminowany i ogłoszone zostało, że tym inwestorem mniejszościowym w spółce CPK Lotnisko będą Polskie Porty Lotnicze, czyli obecny operator lotniska Chopina w Warszawie, między innymi. No i cóż, jest to w mojej ocenie obszar bardzo istotnego ryzyka w tym momencie. Związane jest to przede wszystkim z to, że Polskie Porty Lotnicze, operator lotniska Chopina, nie mają takich pieniędzy. I to jest jakby podstawowa kwestia. PPL, każdy sobie może zobaczyć sprawozdania finansowe tej spółki, generuje zysk operacyjny, powiększoną amortyzację rzędu 500-600 milionów złotych. To wskazuje, że zdolność kredytowa polskich portów lotniczych to jest jakieś 3-4 miliardy złotych, a mają wpłacić 8. Z czego? Pytanie jest. W jaki sposób polskie porty lotnicze zamierzają sfinansować tą inwestycję? Jeszcze w międzyczasie realizując rozbudowę lotniska Chopina, bo przecież też to przesunięcie harmonogramu do roku 2032 wymusza niejako rozbudowę jeszcze tego istniejącego portu warszawskiego. Więc no ja przyglądam się, jakiej to inżynierii finansowej dopuszczą się polskie porty lotnicze przy pomocy CPK, żeby te 8 miliardów złotych wysupłać, ale szczerze mówiąc jestem niezwykle pesymistyczny do tego nastawiony. Rząd mówi o emisji papierów skarbowych.
takim wewnętrznym zadłużeniu się. To jest część rządowa, ale PPL jako ten inwestor branżowy musi wpłacić ze swojej kasy 8 miliardów złotych i nie ma takich pieniędzy. Więc ja naprawdę się obawiam, że za jakiś czas usłyszymy, że pomimo największych starań PPL nie zdołał zamknąć finansowania, w związku z tym trzeba na nowo usiąść i zastanowić się nad finansowaniem tego projektu. Uważam, Dobrze, że ale jeśli mówimy ryzyko. o tym, że chcemy, aby ważne rzeczy były robione w kraju, tak, żeby mówiłeś o pociągach, tak? Niech PESA to robi, a nie Talgo. Nie wywalajmy tego za granicę. No to tutaj może jednak też lepiej, żeby to był kapitał krajowy, żeby to były pieniądze nawet z naszego wewnętrznego zadłużenia, żebyśmy mieli jakby 100% panowania nad tą absolutnie strategiczną spółką. Nie no, zasadniczo zgoda. Ja też nie będę tutaj umierać na wzgórzu z zagranicznymi inwestorami w lotnisko. Zawsze uważałem, że kwestia własności lotniska, to czy tam będzie 49% w rękach jakiegoś funduszu inwestycyjnego, który z natury rzeczy też jest określony w czasie i który też chce wyjść po jakimś czasie z takiej inwestycji, to nie jest kluczowa rzecz, bo to lotnisko będzie generować 10 razy tyle zysków dla kraju, ile będzie generować zysku samego lotnisko, albo i więcej niż 10 razy, więc to uważałem za taki wątek poboczny. Obecność inwestora zagranicznego, prywatnego miała zasadniczą zaletę taką też, że to był zaliczony na wstępie tak zwany test prywatnego inwestora. Jeżeli jest prywatny inwestor, który chce wsadzić 8 miliardów w projekt, to nikt nie może kwestionować, że projekt nie ma sensu, że projekt jest nierentowny, że należy to wszystko zatrzymać. Jeżeli inwestorem jest podmiot publiczny, jak Polskie Porty Lotnicze, no to zachodzi pytanie o test prywatnego inwestora, zachodzi pytanie o ukrytą pomoc publiczną. I to jest kolejny obszar ryzyka, jaki się otwiera, gdyż Komisja Europejska ma prawo, ma narzędzia, żeby sprawdzić, czy inwestycja PPL w CPK ma sens. I pewnie ma, ale w najlepszym wypadku się zakończy to postępowaniem przed Komisją Europejską. Ale odwróćmy tę sytuację, gdyby ona była odwrotna, to mówiąc szczerze, obstawiam w ciemno, że ty, twój ruch i ta część polskiej sceny około politycznej, no bo nie jesteś politykiem, mówiłaby, nie oddawajmy tego zagranicznym funduszom inwestycyjnym, bo zyski gigantyczne będą wyprowadzać za państwo, zostawmy te pieniądze tutaj. Tylko to jeszcze musi się dać tak zrobić. To się jeszcze musi dać tak zrobić i podpowiem rządzącym, że drogą do tego jest to, żeby PPL na przykład wszedł na 25% czy na 20% w CPK i pewnie będzie w stanie zamknąć wtedy finansowanie. Ale nie odpowie to na kwestię testu prywatnego inwestora. I tą przeszkodę zamierzają pokonać rządzący, jak zamierzają zarządzić ryzykiem pomocowym, ryzykiem tego, że Bruksela zacznie zadawać pytania o finansowanie projektu i jego wpływ na europejską konkurencyjność, to tego, szczerze mówiąc, nie wiem, jak zamierzają zrobić. Więc ponownie, zachęcam wszystkich do pewnego pragmatyzmu. Tak, zatrzymujmy jak najwięcej pieniędzy u siebie, inwestujmy w siebie, ale tam, gdzie faktycznie przyciągnięcie tych inwestorów zagranicznych może nam pomóc, to ich przyciągajmy. No i też tutaj nie chcę do końca, prawda, tutaj narzekać na moich kolegów z Polskich Portów Lotniczych, ale śmiem twierdzić, że Polskie Porty Lotnicze też mogą się wiele od zagranicznych partnerów jeszcze nauczyć, bo przypominam, że jeszcze parę lat temu Polskie Porty Lotnicze to było przedsiębiorstwo państwowe, czyli wytwór głębokiej komuny, no i tak gdzieniegdzie było to jeszcze czuć, więc ten know-how zagraniczny i corporate governance z najwyższej półki też by się przydał nam w tym projekcie. Na ile obawiasz się nacisków zewnętrznych, które były i za poprzedniego rządu i będą teraz, znaczy jeśli mają być, to tu się pewnie nic nie zmieni, no bo to powstaje konkurencyjne duże lotnisko, tak? Głównie konkurencyjne wobec portów niemieckich. Z tego kiedyś słyszałem dużo opowieści na temat tego, jak nieprawdopodobny lobbying uprawiają duże linie, największe linie lotnicze w Brukseli, po to, żeby na przykład eliminować te mniejsze lotniska, no bo nie są, ich powstanie nie jest w ich interesie i to jest zrozumiałe, że oni to robią.
a ponieważ są potężni, no to mają potężne środki. Czy tutaj obawiasz się, widzisz podobne zagrożenia, że konkurenci rozpoczną na różnych poziomach akcje, które będą miały na celu zablokowanie albo chociaż spowolnienie powstania tego projektu, czy to raczej nie będzie miało większego znaczenia? Igor, a czy myślisz, że ruch Stop CPK, który swego czasu był tak głośny i widoczny wszędzie, to się wziął znikąd? Czy myślisz, że to paru rolników spod Baranowa rozkręciło taką nagonkę przeciwko temu projektowi? No, bądźmy poważni. A szereg artykułów i wywiadów na przestrzeni lat udzielonych przez Ryanaira, jaki to jest idiotyczny, cytat dokładny, projekt, to tylko też takie czcze gadanie? No, oczywiście, że nie. I tylko znowu wracamy do tych funduszy zagranicznych. No, zapraszając prywatne fundusze zagraniczne, wytrącaliśmy wszystkim wszelkie argumenty, no, że transakcja jest bulletproof. A teraz, jeżeli to państwo ma de facto wziąć wszystko na siebie, no to ja stawiam dolary przeciwko orzechom, że Ryanair to będzie pierwszy, żeby zaskarżyć w odpowiednim momencie cały ten projekt do Komisji Europejskiej, że jest ukryta pomoc publiczna. I w najlepszym razie to się zakończy po prostu długoletnim postępowaniem, które może wpłynąć też na harmonogram projektu. No i strzał w kolano. Self-inflicted wound, jak to się mówi u mnie tutaj. No, zobaczymy, jak to będzie. Podsumowując, projekt się toczy, mówię o całym dużym projekcie i to jest duży sukces. Po zmianie rządu, po turbulencjach ten samolot dalej leci. Spór, rozumiem, dotyczy przede wszystkim ten najważniejszy, dotyczy prędkości kolei i zakresu tego projektu. Jego rozmachu, jego skali, jego harmonogramu i tego, czy faktycznie wszystkie nasze potrzeby i ambicje zaspokaja szybka kolej, która pomiędzy Poznaniem, Wrocławiem i Warszawą, która była być zbudowana 10 lat temu, czy też chcielibyśmy pokusić się o więcej i szybciej, chociażby przygotowując więcej projektów do budowy w latach 30. Jeżeli nie zaczniemy tego robić dzisiaj, to się obudzimy, jak zwykle zresztą, z ręką w nocniku za kilka lat. A rozumiem, że sprawa nie jest rozstrzygnięta, to nie będzie nigdy do końca, bo zawsze można wznowić coś, ale nawet na tym etapie nie jest rozstrzygnięta, no bo projekt prezydencki jednak został przesłany do pracy w komisji sejmowej i znalazł poparcie nie tylko posłów opozycji. No, tak też było. Faktycznie się pewnym zaskoczeniem zakończyło głosowanie w pierwszym czytaniu w Sejmie projektu prezydenckiego. Chyba bodaj 9 posłów Polski 2050 zagłosowało przeciwko odrzuceniu projektu, 12 wstrzymało się od głosu, więc tutaj to wywołało trochę nerwowości. Później posłowie Polski 2050 tam niemrawo tłumaczyli, że tak naprawdę to nie odrzucili projektu, żeby go w komisji porządnie skrytykować i wytknąć wszystkie rzekome absurdy. No, z przyjemnością, myślę... Głosowali, ale się nie uśmiechali. Tak. A ja tylko powiem, że z przyjemnością jako tak zwana strona społeczna na tejże Komisji Infrastruktury pomożemy posłom zrozumieć, że może to nie są znowu aż takie absurdy, tylko dobre rozwiązania, które powinny być zaakceptowane przez Sejm. Bardzo Ci dziękuję. Maciej Wilk, szef ruchu Tak dla CPK z Vancouver. Dziękuję pięknie, a tak na zakończenie chciałbym podziękować Igorowi, bo tak sobie dzisiaj uzmysłowiłem, że niemal równo 2 lata temu nastąpił mój debiut w temacie CPK, w debacie właśnie na gościnnych łamach Układu Otwartego i no myślę, Igor, że twój program się przyczynił na bardzo wczesnym etapie do tego, żeby temat CPK urósł do takiego rozmiaru, do jakiego urósł, więc bardzo Ci serdecznie z tego miejsca dziękuję. Ja Tobie dziękuję. Bardzo, bardzo się cieszę, że to było w Układzie Otwartym. Najważniejsze, żeby ten projekt się toczył, znalazł najlepsze rozwiązania i dobrze, że jest spór, no bo jakby wtedy można szukać rozwiązań, które są bardziej efektywne. No, byle to nie było kosztem czasu i wstrzymania tego projektu. Maćku, bardzo dziękuję za tamtą debatę i za nasze już kilka rozmów i za dzisiejszą. Dzięki serdeczne. Dziękuję serdecznie. Dobranoc.
Dobra, no bo tu różnica czasu jest duża, ja nagrywam to Dokładnie. świtem, a u Maćka jest prawie północ, już północ chyba, Tak. Vancouver. Dzięki serdeczne. Dziękuję, do zobaczenia. I ja dziękuję Państwu, czekamy na Wasze głosy. Takie tematy rozwojowe na pewno będą obecne w Układzie Otwartym dalej. Będziemy mówić i o CPK, i o innych ważnych sprawach istotnych z punktu widzenia rozwoju Polski. Zawsze ponadpartyjnie, nawet jeśli rozmawiam z przedstawicielami różnych stron, to daję im głos i staram się im zadawać pytania tak, również krytyczne. Wspierajcie Układ Otwarty, bo dzięki temu mogę takie rozmowy prowadzić. Link do patronite.pl znajdziecie pod nagraniem. Dzięki, wszystkiego dobrego, do następnego razu.